Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dziś chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji wybranych produktów ze sklepu Temu. Tym razem wybrałem dla Was takie urządzenia jak uchwyty na telefony do samochodu, ładowarkę indukcyjną dla urządzeń Apple, dalmierz laserowy. Mamy tutaj elektryczny wkrętak, mamy też wkrętak ręczny, wszystko oczywiście z zestawem bitów. No i narzędzie do ściągania izolacji. Oczywiście, jeżeli któryś z tych produktów Wam się spodoba, no to będziecie mogli go kupić bezpośrednio w aplikacji Temu. Jeżeli już korzystacie z aplikacji Temu, to wystarczy, że wpiszecie tutaj w wyszukiwarkę kod DWT8839 i od razu zostaniecie przeniesieni na stronę tych produktów. Dodatkowo będziecie mogli pobrać sobie też pakiet kuponów o wartości 400 zł. Natomiast jeżeli jesteście nowymi użytkownikami aplikacji Temu, to będziecie mogli dodatkowo kupić jeden z tych produktów z rabatem 90%, czyli jak tutaj widzicie teraz w bardzo niskiej cenie. Zobaczcie na przykład na cenę dalmierza, która będzie wynosiła jedynie 10 zł i 63 grosze. Dla przypomnienia, jeżeli chodzi o Temu, jest to marketplace, platforma skupiająca sprzedawców z całego świata, którzy oferują produkty w bardzo atrakcyjnych cenach. Do tego platforma oferuje bezpłatną dostawę i mamy też 90 dni na zwrot produktów, gdyby nam produkt nie odpowiadał. Pierwszym urządzeniem, które dzisiaj dla Was wybrałem, jest dalmierz laserowy, a tak naprawdę urządzenie 3 w 1, ponieważ mamy tutaj dalmierz laserowy, mamy tutaj klasyczną taśmę pomiarową, oraz mamy też laser krzyżowy. Za chwileczkę Wam to wszystko pokażę. Natomiast na pewno już może zauważyliście, na obudowie dalmierza mamy informację, że długość tej taśmy metalowej to jest 5 metrów, natomiast długość pomiarów laserem to jest do 40 metrów. W sklepie Temu możecie też znaleźć inne wersje tego dalmierza, który będzie miał jeszcze większe odległości pomiaru, natomiast wydaje mi się, że do zastosowań domowych ta odległość i długość taśmy jest optymalna. Jeżeli chodzi o konstrukcję i jakość wykonania tego dalmierza, to muszę Wam powiedzieć, że jestem zaskoczony jakością, ponieważ mamy tutaj naprawdę bardzo solidną obudowę wykonaną z dobrej jakości materiału. Jak widzicie, wszystko skręcane na śruby, jest klips do zawieszenia na pasku, jest też tutaj uchwyt silikonowy do przenoszenia. Natomiast to, co mi się najbardziej podoba, to jakość tej taśmy metalowej. To jest naprawdę świetna jakość taśmy, zdecydowanie lepsza jakość niż w przypadku większości typowych takich taśm pomiarowych, jakie znajdziecie w marketach budowlanych. Oczywiście na froncie mamy tutaj dalmierz, mamy właśnie też laser krzyżowy. No i tutaj z tyłu mamy miejsce na baterie. Baterii niestety nie ma w zestawie, musicie je sobie dodatkowo dokupić. Są to dwie baterie typu 3xA, czyli te mniejsze paluszki. W zestawie jest też taki wkrętak do skręcenia właśnie tej obudowy i zakręcenia po zamontowaniu baterii. Teraz jeżeli chodzi o zawartość zestawu, no to oczywiście oprócz tego wkrętaka, dalmierza mamy też instrukcję obsługi. I tutaj jestem też mile zaskoczony, ponieważ w tej instrukcji jest też język polski, jak widzicie, i będziecie mogli też zapoznać się z tymi najważniejszymi funkcjami tego dalmierza. Jeżeli chodzi o takie działanie podstawowe, no to oczywiście uruchamiamy sobie dalmierz. Mamy duży wyświetlacz od góry dalmierza, bardzo czytelny, na którym widzimy takie informacje jak właśnie poziom naładowania baterii. Tutaj będziemy widzieli tą zmierzoną odległość i mamy też informację, jak dalmierz mierzy, czyli od tylnej krawędzi, czy też od przedniej krawędzi dalmierza. Tą funkcję możemy sobie zmienić, przytrzymujemy tutaj dłużej ten drugi przycisk i zobaczcie, mamy tutaj informację, że teraz będzie mierzona odległość od właśnie tej przedniej krawędzi, natomiast to oczywiście jest już uzależnione od tego, co będziecie mierzyć i w jakiej sytuacji. Dalmierz posiada też kilka funkcji, jeżeli chodzi o pomiary, ponieważ zobaczcie, tutaj może Wam pokażę to w instrukcji obsługi, ponieważ zobaczcie, mamy tu na przykład pomiar powierzchni, pomiar objętości, pomiar funkcji trygonometrycznych, tak więc no, tych ustawień jest tutaj dość dużo. Tutaj możecie też zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te ustawienia. Tutaj mamy te właśnie pomiary objętości, tam te funkcje trygonometryczne, tak więc dużo możliwości. Oczywiście nie będę Wam tego wszystkiego teraz pokazywał. Pokażę Wam, jak wygląda prosty pomiar za pomocą tego dalmierza.
czyli po prostu uruchamiamy sobie pomiar, ustawiamy na powierzchni, mamy na ścianie teraz kropkę diody LED, przytrzymujemy przycisk i od razu mamy wynik na wyświetlaczu 398 mm. No i ostatnia funkcja, czyli funkcja tego lasera krzyżowego. Zobaczcie, przytrzymując przez 5 sekund przycisk tutaj mas, mamy możliwość uruchomienia lasera krzyżowego, który pomaga nam na przykład ustawić poziom przydatny, jeżeli widzicie jakieś otwory, ustawiacie jakieś obrazki w pionie, no to jak widać mamy tutaj ten laser krzyżowy już właśnie wbudowany w ten dalmierz. Tak więc jest to naprawdę też bardzo przydatna funkcja. Teraz przechodzimy do drugiej propozycji. Mamy tutaj wkrętak elektryczny. Ten wkrętak, jak widzicie, też jeżeli jesteście nowym klientem temu i pierwszy raz zainstalowaliście aplikację, możecie kupić już za 6 zł 33 grosze. Jest to cały zestaw, zobaczcie. Wewnątrz mamy tutaj specjalne bity i tutaj możecie zobaczyć, jakie bity są dostępne. Specjalnie Wam pokazuję ten wykaz, żebyście mogli się zapoznać, czy takie akurat końcówki, takie bity Wam odpowiadają. Będziecie mogli sobie ten film zatrzymać i sobie to spokojnie przeanalizować. Natomiast teraz zobaczcie, jak wygląda cały zestaw. Mamy tutaj etui, całkiem nieźle, muszę powiedzieć, wykonane, dobrej jakości materiał, zamykane na taki klips. No i wewnątrz, czyli wewnątrz oczywiście mamy tak przewód USB-C do ładowania baterii w tym naszym wkrętaku. Tak ten wkrętak wygląda. Bardzo prosty w formie długopisu. Na tylnej krawędzi jest złącze USB-C, przez który ładujemy baterię w tym wkrętaku. Jeden przycisk sterujący, obroty w prawo, obroty w lewo, czyli możemy wkręcać, wykręcać sobie jakieś elementy. No i do tego oczywiście ten zestaw bitów, które tutaj widzicie. Pokażę Wam tutaj jeszcze tak z bliska, nie wiem czy będzie to dobrze widać. I teraz zobaczcie, po prostu sobie wsuwamy ten bit do wkrętaka. Jak widzicie, to wszystko tutaj się bardzo dobrze trzyma, jest to przyciągane magnetycznie. No i teraz weźmy sobie jakiś tutaj stary telefon, spróbujmy sobie wykręcić jakieś śrubki. I jak widzicie, bez problemu byliśmy w stanie taką śrubkę sobie wykręcić. Spróbujmy tu sobie jeszcze kolejną. Wkrętak jest magnetyczny na końcu. Jak widać, ta śrubka nam się przyciąga. No i teraz jeżeli chcemy też taką śrubkę wkręcić, no to zobaczcie, bierzemy znowu nasz telefon i teraz w drugą stronę bardzo łatwo wkręcamy tutaj tej śrubki. W tym pudełeczku tutaj mamy jeszcze takie plastikowe końcówki do telefonu. Jeżeli potrzebujecie na przykład otworzyć telefon, odkleić jakieś szkło w telefonie, no to myślę, że te tutaj końcówki, te elementy będą przydatne. Tutaj jeszcze w tym miejscu są magnesy do namagnesowania lub też rozmagnesowania końcówek. Tak więc jak widać, no zestaw bardzo kompletny. Pozostajemy przy tematyce wkrętaków i właśnie bitów końcówek do tych wkrętaków. Tym razem ten drugi zestaw jest zestawem analogowym, czyli ten wkrętak nie jest elektryczny, jest to klasyczny wkrętak ręczny, który jak widzicie też jest całkiem nieźle wykonany. Mamy tutaj oczywiście miejsce na te bity, które zaraz Wam pokażę. Ta końcówka jest końcówką wymienną, możemy go tutaj ją wymontować. Jak widzicie w zestawie są też inne końcówki, na przykład taka końcówka lekko giętka. Możemy sobie ją tutaj zamontować w tym wkrętaku i też w ten sposób sobie korzystać z tych bitów w miejscach, gdzie jest trudno się dostać. Ta długość też jest regulowana, ponieważ jak widzicie możemy tą końcówkę zamontować w ten sposób, że będziemy mieć dłuższy ten wkrętak. Może on być tutaj krótszy, no i tutaj ten najkrótsza podstawowa wersja. W zestawie też przystawka na przykład do naprawy telefonów, do jakiegoś odciągania ekranu i tak dalej. Mamy też w zestawie te elementy do podważania tutaj obudowy, podważania tutaj jakiejś szybki i tak dalej. Jest też penseta do drobnych elementów, więc jak widać ten zestaw jest naprawdę kompletny. Tutaj kolejne elementy właśnie do otwierania obudowy telefonu, do demontażu. Wszystko oczywiście zamykane. No i po drugiej stronie mamy kolejne elementy, czyli tutaj mamy bity.
No i tutaj też mamy cały zestaw tych elementów plastikowych, które służą nam do otwarcia telefonu. Jest też magnes również do magnesowania i rozmagnesowywania tych bitów. Jest też igła do na przykład otwarcia kieszonki w telefonie, tak więc jak widać dużo elementów. No i jeżeli chodzi o te bity, to też tutaj sobie teraz możecie zobaczyć dokładnie, jakie bity wchodzą w skład tego zestawu. Tutaj macie wszystko dokładnie opisane numerycznie, są też znaczki, więc możecie zatrzymać sobie teraz materiał i na spokojnie się z tymi końcówkami, z tymi bitami zapoznać. No i jeżeli uda Wam się go kupić z tym rabatem 90%, no to zapłacicie za niego tylko 3 zł 31 groszy. Teraz sobie przejdziemy do uchwytów samochodowych. Zamówiłem tutaj, jak widzicie, dwa rodzaje uchwytów o dwóch sposobach mocowania. No i może zacznijmy od tego prostszego uchwytu, który spodobał mi się, ponieważ do tej pory nie spotkałem się z tego typu mocowaniem. Ten uchwyt, jeżeli uda Wam się kupić właśnie z tym rabatem 90% dla nowego klienta, to możecie go kupić za złoty 29, czyli praktycznie za darmo. Jeżeli chodzi o tutaj wykonanie i tworzywo, no to oczywiście nie jest to jakaś najwyższa półka, no ale znowu za złoty 29 też trudno tutaj wymagać czegokolwiek. Mamy tutaj miękkie elementy, jeżeli chodzi o te elementy, w których umieszczamy telefon. Niestety to ramię nam się nie blokuje, czyli musimy po prostu przycisnąć to ramię, włożyć telefon i dopiero puścić. Wówczas telefon będzie tutaj się stabilnie, jak widać, trzymał w tym uchwycie. Tutaj nie ma problemu, że on się gdzieś wysuwał, nawet na jakichś większych nierównościach. Natomiast znowu do wyjęcia telefonu znowu musimy ścisnąć ten uchwyt i wyjąć telefon. Nie jest to oczywiście jakiś duży problem, natomiast jak dla mnie dużo lepszym rozwiązaniem są ramiona, gdzie automatycznie mamy blokadę i po włożeniu telefonu te ramiona nam się dopiero zaciskają. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mi się podoba w tym uchwycie, to jest właśnie ten sposób mocowania, czyli ten clips, ten element, który pozwala nam zamontować na przykład taki uchwyt na tutaj desce rozdzielczej, na przykład na jakiejś odsłonie przeciwsłonecznej i tak dalej. Tak więc jest to chyba mój pierwszy uchwyt z tego typu rozwiązaniem, dlatego chciałem właśnie zobaczyć, jak to się spisuje. No i teraz możecie tutaj zobaczyć zastosowanie tego uchwytu. Ok, drugim uchwytem jest uchwyt nieco droższy, natomiast też z tym rabatem 90% kupicie go w cenie poniżej 2 zł, złoty 81, tak więc również praktycznie za darmo. I natomiast jest to taki dość klasyczny uchwyt, który po prostu przyklejamy do deski rozdzielczej na zasadzie przystawki, tutaj klasycznie zapinanej. Co ważne, tutaj jest klej na tej przystawce, bardzo mocny, dzięki czemu ta powierzchnia, do której przyklejamy ten uchwyt, nie musi być jakaś tutaj gładka. I co ważne, on się bardzo mocno trzyma. Tak naprawdę przykleiłem go tylko na kilka minut i bardzo trudno było go odkleić od deski w samochodzie. Natomiast po odklejeniu nie zostały żadne ślady, więc też nie uszkadza nam materiału w samochodzie. Ramię jest regulowane, czyli oczywiście możecie sobie regulować kąt położenia tego uchwytu. Również tutaj uchwyt kulowy, który pozwala manewrować tutaj tym naszym całym uchwytem. No i tutaj mamy już ten system, który ja preferuję, czyli po otwarciu uchwytu mamy ramiona otwarte, więc wystarczy tylko włożyć telefon do uchwytu, przycisnąć lekko telefon i uchwyt automatycznie się nam zapina. Te ramiona się nam tutaj zapinają. Dodatkowo mamy tutaj od spodu jeszcze wsparcie dla telefonu, dzięki czemu jeszcze stabilniej on tutaj się w tym uchwycie trzyma. No i mamy też miejsce do podłączenia na przykład przewodu zasilającego. No i teraz jeżeli chcemy wyjąć telefon, no to oczywiście tutaj ściskamy te dolne ramiona. Ramiona górne nam się otwierają, blokują, możemy bardzo łatwo telefon wyjąć. I następnie, kiedy znowu wrócimy do samochodu, wystarczy położyć telefon i zablokować go automatycznie w ramionach. Teraz zobaczcie, jak to wygląda w praktyce w samochodzie.
Ok, teraz przechodzimy do naszych kolejnych propozycji, czyli propozycji związanych z ładowaniem urządzeń mobilnych, głównie oczywiście telefonów. No i tutaj oczywiście, jak widzicie, mamy ładowarkę indukcyjną, no i ten przewód do ładowania. Przewód dorzuciłem do zamówienia, ponieważ tutaj zawsze tego typu przewody się przydadzą, a kosztuje naprawdę niedużo. Oczywiście tutaj szkoda wykorzystywać ten rabat 90% na tego typu przewód, natomiast jeżeli byście koniecznie chcieli wykorzystać, to możecie kupić ten przewód za 48 groszy, więc naprawdę śmieszne pieniądze. Przewód w oplocie, długość 100 cm, no i atutem tego przewodu jest właśnie ta wtyczka kątowa. I teraz zobaczcie sobie jeszcze, jak to wygląda w przypadku na przykład iPhone'a. Ta końcówka, podłączony przewód zajmuje nam tutaj mało miejsca, no i możemy sobie w ten sposób ładować telefon, czy też przesyłać dane między urządzeniami. Teraz przejdźmy sobie do tej ładowarki indukcyjnej. Jest to o tyle ciekawe urządzenie, że możemy jednocześnie ładować 3 urządzenia marki Apple, czyli na przykład smartfona, zegarek oraz słuchawki. Na każde to urządzenie jest specjalne miejsce przewidziane, dzięki czemu nie mamy na biurku plątaniny kabli, pozbywamy się tutaj mnóstwa ładowarek. Jeżeli chodzi o moc 15 W, więc tutaj całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o czas ładowania tych urządzeń. Tutaj jeszcze dla potwierdzenia 9V 2A, 12V 1,5A, czyli mamy te 15 W na wyjściu, jeżeli chodzi o ładowanie indukcyjne. No i teraz zobaczmy sam produkt, jak on wygląda. Jak widać, tutaj jest to taka dość prosta konstrukcja, tutaj w moim przypadku w białym kolorze. Z tego co widzieliście na opakowaniu jest też wersja czarna. W zestawie oczywiście przewód do zasilania tej stacji, oczywiście USB typu C. Musimy ją podłączyć do jakiegoś zasilacza, czyli na przykład do jakiejś ładowarki od waszego telefonu. Najlepiej o jakiejś większej mocy, jeżeli chcecie ładować kilka urządzeń jednocześnie. Ten element oczywiście jest składany, to jest podpórka do naszego telefonu. Tutaj jest jeszcze taka podpórka, którą ustawiamy sobie w odpowiedniej pozycji. Są dwa kąty, jakie możemy ustawić, czyli tutaj bardziej pionowo lub też mniej. No i następnie tutaj sobie możemy postawić telefon, który będziemy ładowali. W tym miejscu zawieszamy sobie zegarek z ładowaniem indukcyjnym. No i miejsce też na słuchawki, aczkolwiek tutaj też, jeżeli położycie jakiś telefon z ładowaniem indukcyjnym, czy to będzie telefon marki Apple, czy też jakiś inny, to również będziecie mogli go ładować. No i teraz mamy tutaj telefon Apple'a i zobaczmy. Jak widzicie, od razu ładowanie nam się uruchamia, możemy ten telefon sobie ładować. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie ładować dwa telefony jednocześnie. I jak widzicie, również drugi telefon na tej podstawce nam się ładuje, więc tak samo będziemy mogli sobie położyć słuchawki, położyć jakieś inne urządzenie z ładowaniem indukcyjnym i jak widzicie, ładować sobie bezprzewodowo dwa urządzenia. No i ostatni przedmiot, który dzisiaj zamówiłem, to jest taki uniwersalny ściągacz do izolacji. Opisane to jest jako niezbędnik dla elektryka. Zamówiłem to z ciekawości, ponieważ w domu często potrzeba ściągnąć jakąś izolację z jakichś przewodów podczas jakichś napraw. No i wydaje mi się, że może być to ciekawe rozwiązanie. Jeżeli chodzi o jego działanie, tutaj macie, jak widzicie, blokadę, odblokowujemy go. Tutaj są miejsca właśnie do ściągania tej izolacji. Są tutaj opisane grubości przewodów. Jak to działa? Zobaczcie, na kawałku tutaj izolacji przewód po prostu sobie tutaj ściągamy w ten sposób izolację. Nawet całkiem nieźle to działa. Myślę, że będzie to się spisywało podczas właśnie różnych prac, napraw. Mamy tutaj też nóż. W tym momencie możemy sobie obciąć taki kawałek przewodu, dopasować jego tutaj długość. Tutaj oczywiście są jakieś kleszcze na końcu do ściskania. Mamy element do zaginania na przykład elementów takiego przewodu, takiego drutu. Mamy też tutaj, jak widzicie, taką igłę do ściągania izolacji z grubszych przewodów na takiej specjalnej rolce. Są też tutaj klucze, jak widzicie, 6 i 10 mm do odkręcania jakichś śrub. Urządzenie tutaj jest składane, zobaczcie, w ten sposób, więc zajmuje bardzo mało miejsca, też gdzieś jakieś walizce narzędziowni. Tutaj też są jakieś specjalne elementy pozwalające na przykład odkręcić jakieś tutaj śruby i tak dalej.
Ok, i to by na dzisiaj było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję wybranych produktów ze sklepu Temu. Jak widzieliście, wszystkie urządzenia, przynajmniej moim zdaniem, bardzo ciekawe, na pewno przydatne w codziennym użytkowaniu. Dlatego też zachęcam Was do pobrania aplikacji Temu. Jeżeli dopiero pierwszy raz pobieracie aplikację Temu, to macie właśnie okazję skorzystać tutaj z tego rabatu 90% i kupić jeden z wybranych produktów w naprawdę bardzo atrakcyjnej cenie. Do tego macie też możliwość pobrania kuponów rabatowych o wartości 400 zł na kolejne zakupy. Dlatego też zachęcam do pobrania aplikacji, no i korzystania z tych promocji. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!